Instalacje fotowoltaiczne rosną jak grzyby po deszczu. O ile łatwo jest zadzwonić do operatora farmy, takiej dużej farmy fotowoltaicznej, czy do elektrowni i powiedzieć: słuchaj Franek, weź no tam zjedź kilka megawatów w dół. O tyle do prosumentu jest trudno zadzwonić i powiedzieć im: słuchajcie, nie możecie wysyłać mi teraz energii do sieci, ponieważ mamy jej za dużo. Kurde, coś śmierdzi. No i teraz nasz kochany pan minister, jeszcze minister, mam nadzieję, że już niedługo, chodźcie szybko, to coś wam pokażę. Coś śmierdzi. Dobrze, że tam za mną ten jaśmin kwitnie, to przynajmniej trochę tego swądu zabiera. Słuchajcie, ja nie będę krzyczał, nie będę dziwnych tez wygłaszał. Po części sami sobie jesteśmy winni i wytłumaczę za chwilę dlaczego. Dosyć głośno się zrobiło przez ostatnie dni na temat nowego pomysłu pana ministra. No i chciałbym się do tego troszkę ustosunkować i to nie dlatego, że to teraz takie modne, dlatego żeby troszeczkę może uspokoić zapędy i uspokoić sytuację. Słuchajcie, jak to jest, że falownik wysyła energię do sieci i w jaki sposób można kontrolować to, co się z takim falownikiem dzieje. Nie da się założyć urządzenia przed licznikiem, naszym licznikiem energii elektrycznej, które będzie ograniczało eksport naszej energii do sieci, ponieważ żebyśmy my mogli eksportować tą energię, nasz falownik musi podwyższyć napięcie, jakie produkuje, żeby ono było wyższe, troszeczkę wyższe niż to napięcie, które jest w sieci. W taki sposób właśnie jesteśmy w stanie tą energię odesłać do sieci. Dawniej sprawa była prosta. Krajowy dyspozytor mocy miał proste zadanie. On mniej więcej wiedział, jakie jest zapotrzebowanie na energię, w jakim momencie dnia, w jakim momencie roku. No bo każdy na rynku, każdy w kraju tą energię tylko odbierał. Ten krajowy dyspozytor mocy miał kontakt z elektrowniami i kontraktował ilość kilowatów, które te elektrownie produkowały. I on wiedział, że na przykład o godzinie 6 do godziny 8 to zapotrzebowanie będzie wyższe, i później znowu od godziny 17 do 21 będzie wyższe, więc wtedy elektrownie wiedziały i brały sobie ten węgiel z hałdy i wrzucały na to palenisko, żeby produkować parę wodną, żeby gotować tą wodę, produkować parę wodną i ta para wodna napędzała turbiny się kręciły, wszystko było pięknie, ładnie. No ale czas jakiś temu jakaś mądra głowa wymyśliła fotowoltaikę i wiatraki. No i zaczęło się troszeczkę robić bardziej skomplikowanie. Ponieważ krajowy dyspozytor mocy jest odpowiedzialny za bilans energetyczny całego kraju, on musi wiedzieć mniej więcej, ile tej energii jest potrzeba, ponieważ nie da się wpompować do sieci nadmiaru energii, bo jeżeli tak się stanie, no to zaczną się problemy, zaczną się wyłączenia, przeciążenia i inne dziwne rzeczy. Nie można też mieć za mało tej energii w sieci, ponieważ wtedy komuś nie starczy. Jak ktoś ma jakieś większe zapotrzebowanie, no to może nie dostać tyle, ile ma zakontraktowane, ile zakupił, jaką ma moc przyłączeniową. W międzyczasie pojawiły się też wytyczne między innymi Unii Europejskiej, że priorytetem na rynku mają być producenci energii odnawialnej, czyli farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe i ten krajowy dyspozytor mocy, jeżeli musi ograniczyć tą moc, to musi poprosić elektrownię, żeby przykręciła te kurki, że tak powiem, na generatorach napędzanych parą. Czy jeżeli chodzi o elektrownie atomowe, no to te pręty węglowe muszą zostać opuszczone, żeby
pochłonąć troszkę tego promieniowania, żeby zmniejszyć temperaturę i troszeczkę zredukować ilość tej pary, która jest tam produkowana, bo musicie sobie zdawać sprawę z tego, że taka elektrownia atomowa generatory ma takie same jak elektrownia węglowa. Tam się niczym nie różni taka elektrownia poza źródłem ciepła. W elektrowniach węglowych czy gazowych źródłem ciepła są paliwa kopalniane, natomiast w elektrowniach atomowych tym źródłem ciepła jest promieniowanie to radioaktywne, które podnosi temperaturę wody, która jest przegrzewana i ta para napędza normalne generatory. W związku z tym, że pojawiły się te farmy fotowoltaiczne i pojawiło się mnóstwo prosumentów, jako że priorytetyzacja ma być energii odnawialnej, to taki dyspozytor mocy, on ma teraz bardzo trudne zadanie, ponieważ tak naprawdę nie da się przewidzieć, ile tego słońca będzie za 3 dni, bo jeżeli chodzi o prognozy pogody, no to wiadomo, że one są tak niezawodne jak nasi politycy. Nie będziemy tutaj o polityce mówili dzisiaj. Więc co się dzieje? No jedyną możliwością, którą ma ten krajowy dyspozytor mocy, to jest ograniczenie produkcji energii, która jest produkowana przez te elektrownie konwencjonalne. Teraz jest coś takiego. To, że taka elektrownia ograniczy moc, ograniczy ilość energii, którą wysyła do sieci, to wcale nie znaczy, że taka elektrownia straci na, ponieważ umowy są podpisane w ten sposób, że jeżeli państwo poprosi elektrownię o zmniejszenie mocy, to państwo za tą niewyprodukowaną energię i tak zapłaci. Tak samo jest z dużymi farmami fotowoltaicznymi, tak samo jest z wiatrakami. Jeżeli mamy umowę podpisaną na jakąś tam ilość energii, którą zobowiązujemy się wprowadzić do sieci, to my te pieniądze za tą energię dostaniemy. No, tak to jest. Teraz co się dzieje, słuchajcie. Instalacje fotowoltaiczne rosną jak grzyby po deszczu, ale przepisy związane z całą tą otoczką energetyczną no nie do końca nadążają. I robi się coś takiego, że o ile łatwo jest zadzwonić do operatora farmy, takiej dużej farmy fotowoltaicznej, czy do operatora elektrowni i powiedzieć: słuchaj Franek, weź no tam zjedź kilka megawatów w dół, mamy za dużo słońca albo za dużo wiatru. O tyle do prosumentów no jest trudno zadzwonić i powiedzieć im: słuchajcie, nie możecie wysyłać mi teraz energii do sieci, ponieważ mamy jej za dużo i ja nie mam co z tym zrobić. Bo prosumentów jest dużo, 1,5 miliona instalacji, czy 1 600 000. Coś koło tego w Polsce, mówię o Polsce. No i zaczynają się schody. Ponieważ pan minister wymyślił sobie, że w związku z tym, że jest tych prosumentów tak dużo, on wrzuci tych prosumentów do tego samego worka, co duże elektrownie i duże instalacje fotowoltaiczne. Bo ci duzi producenci, duzi gracze na rynku, oni mają obowiązek współpracy z firmami przesyłowymi, tak? Oni mają podpisane umowy z OSD i mają zainstalowane urządzenia, które pozwalają dla Krajowej Dyspozycji Mocy na kontrolowanie tego, co się na takich instalacjach dzieje. No i teraz nasz kochany pan minister, jeszcze minister, mam nadzieję, że już niedługo, wymyślił sobie coś takiego, że taki Kaziu, czy Zbyszek, czy Zdzichu, czy jakiś inny Januszek, który ma tą instalację prosumencką, a przypomnijmy, że instalacja prosumencka to jest instalacja, która nie jest większa niż 50 kW. Ten jeszcze minister wymyślił sobie, że on będzie teraz każdemu z was, mówię z was, ponieważ ja jestem o tyle lepszej sytuacji, że mieszkam sobie poza granicami tego pięknego kraju i wprawdzie tutaj też są przepisy takie, jakie są, ale nie aż tak ciekawe, jak się słyszy ostatnio w Polsce. Więc pan minister sobie wymyślił, że każdy z prosumentów będzie miał obowiązek założenia sobie urządzenia, które będzie sterowało instalacją tego prosumenta. Już pomijam fakt, że to jest instalacja zapłacona przez
osobę prywatną, no ale można byłoby sobie pomyśleć, no dobra, słuchajcie, no podłączam się do tej sieci, to mam jakieś obowiązki, również nie tylko korzyści, ale i obowiązki, więc no jak trzeba, to trzeba. Ale musimy zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy. Nie każdy falownik można wysterować w taki sposób, w jaki sobie ten pan jeszcze minister wymyśli. Ponieważ na rynku jest mnóstwo falowników i mnóstwo protokołów i mnóstwo sposobów podłączenia takich falowników do urządzeń sterujących. Ta propozycja ustawy, propozycja rozporządzenia, bo jakby to była ustawa, to jeszcze dałoby się coś z tym zrobić, natomiast rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, w związku z tym no, czuję tutaj rękę jakiejś grupy lobbystycznej co najmniej. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że nie każdy z falowników ma możliwość podłączenia takiego urządzenia, jakie sobie pan minister wymyślił. Pan minister chce, żeby wszystkie falowniki miały porty RS486 i komunikowały się, czy rozmawiały z tym urządzeniem, które OSD sobie zamontuje na naszej instalacji w specyficznym języku. Ja nie będę wnikał w szczegóły, bo to jest temat całkiem osobny odcinek. I teraz pan minister nie zdaje sobie sprawy z tego, że na przykład urządzenia Victrona nie mają portu RS, bo one komunikują się innym protokołem i używają innego rodzaju komunikacji. Ja myślę, że wybór tego portu RS był podyktowany tym, że większość chińskich falowników jest właśnie w taki port wyposażony i komunikacja pomiędzy falownikiem a resztą systemu jest właśnie rozwiązana po tym właśnie porcie RS. To nieważne, że mamy tylko jeden ten port, ponieważ ten port RS może być podłączony nie tylko do jednego urządzenia, tylko do wielu urządzeń. Ta komunikacja dalej tam będzie, bo się słyszy, że no jak podłączą mi takie urządzenie, to ja nie będę mógł sobie podglądać, ile produkuje tej energii i co się dzieje z moim urządzeniem. To tak nie działa. Ten RS, on broadcastuje i można słuchać i wysyłać do niego informacje z różnych punktów, z wielu urządzeń, więc tutaj o to się nie musimy martwić, bo o czym ja chcę powiedzieć tylko, z czym ja się nie zgadzam, to jest to, że odgórnie zostaliście wrzuceni do jednego worka z dużymi graczami, których na to stać. I o ile firma taka, która ma farmę fotowoltaiczną, jej jedynym zadaniem jest produkcja tej energii i sprzedaż, tak? Natomiast jeżeli chodzi o instalacje prosumenckie, to nie jest takie proste, bo to nie jest tylko produkcja i sprzedaż, ale to jest też autokonsumpcja. Teraz jeżeli pan minister sobie naciśnie guzik i powie, dzisiaj nie produkujecie, no to falownik albo się wyłączy, albo ograniczy swoją moc, ograniczy produkcję i już nie będziecie mogli naładować swojego samochodu elektrycznego, już nie będziecie mogli w pełni naładować swojego magazynu. Ale z czego się to tak bierze? Bo ja sobie tak myślę, ja sobie tylko tak próbuję na logikę wziąć, skąd pan minister wpadł na taki pomysł. A myślę, że wpadł na taki pomysł ze względu na to, że macie źle zaprogramowane swoje instalacje. Bo jeżeli wy o 10 godzinie czy o 11 macie już swój magazyn pełny, ja mówię o tych, którzy są na netbillingu, tak, nie na netmeteringu, bo ci na netmeteringu, no to z nimi tam się nic nie da zrobić, bo oni nie mają magazynów zazwyczaj i oni muszą to wysyłać do sieci wtedy, kiedy prąd jest za darmo. I jeżeli na rynku jest za dużo energii, no to Krajowy Dyspozytor Mocy musi ograniczyć, musi poprosić elektrownię o zmniejszenie produkcji, a my i tak musimy za tą energię zapłacić, pomimo tego, że ona nie została wyprodukowana. Więc taka elektrownia ma podwójny zysk, ponieważ dostaje pieniądze za niewyprodukowaną energię i zostaje jej paliwo na to, żeby później wyprodukować tej energii więcej. Stąd się właśnie bierze pewnie, że pan minister sobie pomyślał, no kurde, tutaj tracimy za dużo, więc załóżmy kaganiec prosumentom. Niech oni też dokładają się do tej stabilności
sieci elektroenergetycznej. Bo da się to wyprostować bez takich głupich pomysłów naszego jeszcze ministra. Moim zdaniem, jeżeli przepisy pozwalałyby na arbitraż, tak, pozwalałyby nam kupować energię wtedy, kiedy ona jest tania i sprzedawać ją wtedy, kiedy ona jest droga, nie byłoby potrzeby takich bezsensownych przepisów, bo wtedy każdy, kto ma magazyn, ładowałby sobie ten magazyn w tym czasie, kiedy ta produkcja jest taka duża. Napięcie w sieci nie rosłoby do 253 V, nic by się nie wyłączało, transformatory by się nie przegrzewały i wszyscy byliby zadowoleni. A w momencie, kiedy jest większe zapotrzebowanie, w tym szczycie popołudniowym albo szczycie porannym, no to te magazyny oddawałyby tą energię z powrotem do sieci i dałoby się to ustabilizować. Tak jest na przykład tutaj u mnie, na moim podwórku, że tak powiem, w UK. Każdy może sobie kupić energię i załadować magazyn po taniości i sprzedać ją legalnie, oficjalnie do wysokości tej mocy, która została zaaprobowana przez DNO, czy w Polsce to będzie OSD, tak? Bo musimy sobie zdawać sprawę jeszcze z tego, że jeżeli jest dużo instalacji fotowoltaicznych, no to te sieci przesyłowe, one muszą być odpowiednio duże. Te przekroje przewodów muszą być takie, żeby tą energię przyjąć, no bo my niestety mówimy tutaj o niskim napięciu, tak, bo 230 V to jest napięcie niskie, więc tutaj prądy są duże i te średnice przekrojów przewodów no niestety muszą być odpowiednie. Ale w moim przypadku, ja mam pozwolenie na eksport 14,5 kW, tak? Czyli 14,5 kW mogę wysyłać do sieci non-stop. Wysyłając energię do sieci wtedy, kiedy jest na nią największe zapotrzebowanie, mamy dwie korzyści. Pierwsza korzyść to jest taka, że zmniejszamy obciążenie całej sieci, ponieważ ta energia do naszego sąsiada Józka nie musi lecieć z Bełchatowa na przykład, tylko będzie leciała ode mnie. Czyli krótka droga przesyłowa, małe straty. Z kolei ładowanie naszych magazynów w ciągu dnia, wtedy kiedy jest nadprodukcja, nadwyżka tej energii od tych wszystkich na netmeteringu, tak? Bo ci na netmeteringu będą wypychali tą energię o 12 i o 1, wtedy kiedy wszyscy to robią, znaczy wszyscy ci, co nie myślą, to ja sobie tą energię zmagazynuję wtedy u siebie i to spowoduje, że ta sieć będzie bardziej stabilna. Nie będzie takich skoków. Zapotrzebowanie idzie do góry, potem spada i potem znowu idzie do góry. To się wyprostuje troszkę bardziej. Tak? Im więcej instalacji będzie, tym bardziej stabilnie to będzie. I teraz zobaczcie, jest jeszcze jedna taka rzecz. To, co pan jeszcze minister proponuje prowadzić w Polsce, tutaj w Anglii jest też dostępne, ale to nie jest ustawa, czy to nie jest rozporządzenie, tylko powstała firma, Axle się nazywa, powstała firma, do której można się dobrowolnie zapisać. Ta firma, ona stabilizuje sieć. To, co oni robią, to oni normalnie, jak sprzedajemy tutaj w Anglii energię do sieci, dostajemy 12 pensów za kilowatogodzinę standardowo. Jeżeli jesteśmy na taryfie dynamicznej, no to czasami możemy dostać 25 pensów za kilowatogodzinę. Zostając przy naszym dostawcy i zostając na tych samych warunkach, na jakich jesteśmy, możemy dobrowolnie zapisać się do firmy Axle, która w momentach kryzysowych, wtedy kiedy jest zapotrzebowanie takie awaryjne, zapłaci nam za to, że my odeślemy do sieci naszą energię funta za kilowatogodzinę. Funta. Ale to jest moja decyzja, ja się na to zgadzam. Głośna mewa, no. I tutaj nie ma już żadnych urządzeń dodatkowych. Ja mam pełną kontrolę nad moją instalacją, ale w momencie, kiedy jest kryzys, kiedy jest bardzo duże zapotrzebowanie, wy możecie
wziąć ode mnie tą energię z mojego magazynu. Tyle, ile będziecie potrzebowali. Zapłacicie mi za tą energię funta za kilowatogodzinę i to jest dla mnie ok. Bo ja wiem, że u mnie na przykład, ja mogę wysłać 14,5 kW do sieci i ta firma Axle będzie brała sobie ode mnie tą energię przez maksymalnie tam 2-3 godziny, tak? Czyli 29 kWh może zabrać z mojego 90 kWh magazynu. Dla mnie to pasuje, ponieważ mój magazyn jest na tyle dobry, że ja mogę sobie pozwolić na to, żeby zarobić przez te 2 godziny te 20 funtów. Da się. Nie trzeba wprowadzać głupich przepisów. Można wprowadzić pewnego rodzaju zachęty. Jeżeli powstałaby taka firma w Polsce, która podpisywałaby umowy dobrowolnie z tymi prosumentami, którzy chcą tego, no to jest fair. Jeżeli chcecie balansować tą sieć moim kosztem, czyli za moje pieniądze, no to płaccie mi za tą energię, ponieważ moja instalacja ileś tam kosztowała, ja zainwestowałem te pieniądze, to teraz mój prąd kosztuje tyle, dlatego, że to jest sytuacja kryzysowa i teraz potrzebujecie tego, więc musicie więcej zapłacić. I tak też się dzieje na rynku non-stop. W momencie, kiedy jest nagłe, nieplanowane zapotrzebowanie, OSD i tak płaci takie ceny. Tak samo płaci za to, że ogranicza moc, że ograniczają moc elektrownie. Ta elektrownia i tak dostaje te pieniądze, dostaje nawet więcej czasami niż jak normalnie produkuje. Więc jeżeli pan jeszcze minister boi się o blackouty, no to niech pan jeszcze minister wprowadzi rozporządzenie, że Kowalski może sobie naładować swój magazyn wtedy, kiedy energii jest za dużo, za niskie pieniądze i odsprzedać tą energię wtedy, kiedy jest największe zapotrzebowanie, wtedy, kiedy rynek potrzebuje tej energii. Da się, no ale trzeba pomyśleć. To jest takie moje 4 grosze na temat tego dziwnego projektu rozporządzenia pana jeszcze ministra. No nie wiem. Jeżeli nie będziecie robili szumu, jeżeli nie będziecie szumieli, ja tutaj nie namawiam do żadnych drastycznych akcji wyłączania, czegoś takiego, bo to jest żadnych nielegalnych rzeczy. Nie róbcie głupot. Protestujcie, piszcie, zasypujcie e-mailami radnych, posłów, może nawet pana jeszcze ministra. Niech może się obudzą tam u góry, bo w końcu to wy im płacicie. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to tyle ode mnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze i lajki i za kawę. Jakby ktoś miał bardzo wielką ochotę postawić mi kawę, to tam zostawiam link na dole. Nie dajmy się zwariować i musimy to nagłaśniać, bo tylko tyle możemy zrobić. Nie możemy wymusić niczego siłą, ale możemy rozmawiać, możemy postulować i dopóki jeszcze jest ten okres konsultacji, warto jest otworzyć buzię, że tak powiem, i mówić, bo jeżeli będziemy siedzieli cicho, jeżeli wy będziecie siedzieli cicho, to zostanie ten przepis wprowadzony w życie, no i wtedy smutny pan w czarnym garniturze przyjdzie, zapuka do drzwi i powie, no słuchaj, teraz ty montujesz to i musisz wymienić falownik, bo twój falownik nie rozmawia z moją czarną skrzynką i to jest twoja wina, a jak się nie zgadzasz, to albo zapłacisz karę, albo cię odłączymy od sieci. Mówiłem, że śmierdzi. Dobra. Dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem.